Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Ja jestem Jul z hairbyjul.pl i dzisiaj zabieramy się za kolejną fryzurę. Fryzury tak naprawdę będą aż 3 i to na Wasze specjalne życzenie, bo dzisiaj pokażę Wam 3 proste, łatwe fryzury na wesele dla grubych, długich, ciężkich włosów. Te fryzury są na tyle proste i uniwersalne, że świetnie sprawdzą się nie tylko na wesele, ale na wiele różnych innych okazji, także na pewno warto się ich nauczyć. Zabieramy się za grzebienie i jedziemy. Dobra, zaczynamy od wybrania włosów z czubka głowy, taką dosyć dużą partię. Zwiążemy ją sobie w kucyka. I teraz pasma z czubka głowy będziemy wyciągać do góry, żeby dodać sobie w tym strategicznym miejscu objętości. Możecie to zrobić za pomocą grzebienia ze szpikulcem, tak jak ja to robię w tej chwili. To da nam dosyć taki gładki efekt. Albo możemy powyciągać poszczególne pasma, szczypiąc je palcami i to da nam taki efekt bardziej messy. Ja bardziej lubię właśnie tego typu efekt, więc zrobię to za pomocą wyciągania palcami poszczególnych pasm. Co nam to da? Ciężkie, grube włosy mają tendencję do opadania. Dzięki temu, że związałyśmy teraz górną partię gumką, te włosy na czubku głowy nie opadną, fryzura nie oklapnie, tylko będzie ładnie uniesiona i kształt głowy będzie ładnie podkreślony. Także to jest bardzo istotne w przypadku długich i ciężkich włosów. Następnym krokiem jest zebranie wszystkich włosów w kucyka i znowu zwiążemy je gumką. Zobaczcie, że te włosy są tak grube i jest ich tyle, że nawet ciężko jest je związać w zwykłego kucyka. A co dopiero zrobić z nich jakąś prostą fryzurę na wesele. Dlatego fryzura, którą dzisiaj Wam pokażę, jest naprawdę prosta, jest naprawdę łatwa, jest taka banalna, powiedziałabym, a tak naprawdę jest efektowna i jednocześnie wygodna, więc dla takich włosów sprawdzi się idealnie. Ok, mamy kucyka, teraz zapleciemy go w zwykły, klasyczny warkocz. Oczywiście na każdym etapie robienia tej fryzury możecie sobie używać produktów takich, jakich lubicie do swoich włosów. Czy to lakier do włosów, czy to jakaś pasta, czy żel, który trochę wygładzi te włosy i ujarzmi je. Ja nie będę Wam tutaj nic narzucać, dlatego że wiem, że każdy ma jakieś tam swoje ulubione produkty, których używa na większe wejścia. Te włosy są bardzo grube już same w sobie, jest ich bardzo dużo, ale mimo to dodamy jeszcze objętości naszemu warkoczowi i porozciągamy sobie pasma na boki po to, żeby to upięcie było takie dosyć luźne i sprawiało wrażenie takiego upięcia w nieładzie. Więc wyciągam poszczególne pasma warkocza na boki jeszcze podczas zaplatania. No i następnie taki gruby, porozciągany warkocz, kiedy już związałam go gumką na końcach, będziemy zwijać w taki luźny koczek, w takiego luźnego ślimaka. To nie jest taki niedbały koczek, tylko raczej powiedziałabym, że zwijamy ten warkocz po prostu w rulon. Chowamy końcówki pod spodem i zobaczcie, jak ładnie już nam się tutaj pokazuje kształt koczka. Teraz wystarczy upiąć go wsówkami albo właśnie wkrętkami. Wkrętki są super dla grubych i ciężkich włosów. Już o tym mówiłam w jednym z poprzednich filmików, do których link teraz wyświetli Wam się w rogu ekranu. Wkrętki świetnie trzymają grube włosy. Wkręca się je tak jak śrubkę, szczegóły zobaczycie też w tym filmiku, który przed chwilą Wam zalinkowałam. I taka fryzura jest w stanie się utrzymać na powiedzmy 3 wkrętkach, więcej naprawdę nie trzeba, za chwilę zobaczycie, ja użyję dokładnie 3 wkrętek. Przy grubych, ciężkich włosach one są niezastąpione, trzymają po prostu genialnie i nie ma szans, żeby fryzura się rozleciała. Zobaczcie, już w tym momencie na 3 wkrętkach fryzura trzyma się świetnie, ale jeśli to ma być fryzura na wesele, to chcemy, żeby ona była turbo wytrzymała, więc ja jeszcze sobie ją poupinam wsówkami w różnych miejscach. I co ważne, rozciągamy też teraz nasze poszczególne pasma, tak jak ja to robię w tej chwili, po to, żeby właśnie dodać tej fryzurze takiej lekkości i takiego troszeczkę nieładu.
To jest też dobry moment na to, żeby spryskać te włosy lakierem i powygładzać takie odstające pojedyncze włoski na całości naszego upięcia. Możecie to zrobić też za pomocą na przykład wosku. Ja tu zostawiłam sobie trochę luźnych pasm przy twarzy, bo są akurat takie krótsze, będzie to ładnie wyglądało, wystarczy je lekko podkręcić na lakówce. Jeśli robicie tak samo, pamiętajcie, żeby pasma kręcić w kierunku od twarzy, żeby wywijały się ładnie na zewnątrz. No i nasza fryzura jest już gotowa, wystarczy teraz ją utrwalić i można szaleć. Fryzurę numer 2 zaczynamy od podzielenia włosów na dwie części. Nie muszą być idealnie równe, nie musi być to super prosty przedziałek przez środek. Wystarczy, że to będą dwie mniej więcej równe części. Związujemy każdą z nich w niski kucyk. I teraz, tak jak we fryzurze numer 1, będziemy wyciągać włosy na czubku głowy do góry, żeby dodać sobie w tym miejscu objętości. To jest jedna z cech, które charakteryzują fryzurę taką wyjściową, wieczorową. Właśnie to, że włosy są ładnie odbite u nasady i podniesione na czubku głowy. To jest takie strategiczne miejsce, w którym fryzura nie powinna wyglądać płasko, a więc dzięki temu właśnie wyciąganiu pasemek ta fryzura będzie w tym miejscu ładnie uniesiona. Teraz lekko obniżamy gumkę, dzielimy nad gumką włosy na pół i przez ten otwór przekładamy naszego kucyka na drugą stronę, z jednej i z drugiej strony tak samo. Obniżam gumkę, robię otwór po środku nad gumką i przekładam kucyka przez ten otwór. Wyciągam dołem. Ta fryzura będzie taka dosyć luźna, również w nieładzie, więc teraz wyciągamy sobie pasma nad gumką w obu kucykach, dodajemy sobie trochę luzu. Jeśli Wasze włosy są idealnie proste, pomoże Wam na pewno użycie suchego szamponu, który sprawi, że ich tekstura będzie bardziej szorstka i matowa i łatwiej będzie te pasma nadawać im kształt. Dobra, związujemy teraz pierwszego kucyka kilka centymetrów poniżej, znowu robimy otwór nad gumką, znowu przewlekamy kucyk na drugą stronę i znowu wyciągamy włosy nad gumką, tak żeby dodać tutaj sobie luzu i objętości, czyli powtarzamy to samo, co robiłyśmy przed chwilą. I teraz kolejny raz powtarzamy to samo, znowu związujemy gumką kucyka kilka centymetrów poniżej, znowu dzielimy włosy na pół pomiędzy gumkami i przez ten otwór przewlekamy końcówkę kucyka. Tak powtarzamy do samych końcówek. Pamiętajcie o rozciąganiu włosów, żeby dodać sobie objętości i luzu w tej fryzurze i dopóki starczy Wam włosów, powtarzamy ten sam krok. Żeby ta fryzura była trwała, również w tym miejscu już w międzyczasie pryskajcie sobie nasze sploty lakierem. Będzie Wam też łatwiej później je upiąć dzięki temu. Dobra, teraz dokładnie to samo powtarzamy na drugim kucyku. Raz za razem związujemy włosy gumką, dzielimy na pół między gumkami, przewlekamy na drugą stronę i rozciągamy, żeby dodać objętości. Czyli dokładnie to samo, co robiłam przed chwilą po drugiej stronie. No i dobra, mamy dwa luźne warkocze. Teraz wystarczy, że podepniemy je wsówkami na kształt takiego niedbałego upięcia. To nie musi być symetryczne upięcie, chodzi o to, żeby ono było takie właśnie romantyczne, takie messy, a to, że zrobiłyśmy sobie wcześniej takie pseudo-warkocze na gumkach, sprawi, że ta fryzura będzie bardzo trwała. Co jest też bardzo ważne w przypadku właśnie ciężkich i grubych włosów, które lubią uciekać ze wsówek, wyłazić z fryzury. Te fryzury często są nietrwałe, często opadają, a dzięki temu, że mamy tutaj pasma na całej długości pospinane gumkami, ta fryzura zachowa swój kształt, nic nie będzie z niej wychodziło i będzie bardzo trwała, bardzo dobrze sprawdzi się właśnie na weselu czy na innej całonocnej imprezie.
Jeśli jeszcze wsówki przed użyciem spryskacie lakierem do włosów, to już w ogóle ta fryzura będzie turbo trwała. Naprawdę, spokojnie wytrzyma 2 dni. Upinam sobie te włosy wsówkami w różnych miejscach. Tych wsówek jest dosyć sporo. Oczywiście wpinamy je tak, żeby nie było widoczne i możemy sobie jeszcze porozciągać nasze sploty na boki na koniec po to, żeby dodać jeszcze więcej tego luzu i zapewnić ładny kształt. Też możemy tutaj sobie spryskać pasma na przykład woskiem albo lakierem po to, żeby wygładzić jakieś ewentualne krótkie odstające włoski. No i powyciągamy sobie też jakieś luźne kosmyki przy twarzy. I kolejna fryzura, zaczynamy ją bardzo podobnie jak fryzurę numer 1, ona w ogóle będzie dosyć podobna do fryzury numer 1, czyli wydzielamy dużą partię włosów z czubka głowy, powiedzmy no prawie połowę włosów i związujemy je gumką. Tutaj w ogóle jeśli macie grzywkę, to równie dobrze możecie robić te fryzury, tylko po prostu tą grzywkę zostawiacie sobie luzem i na koniec można ją delikatnie wywinąć na lokówce lub na prostownicy. Jeśli nie macie grzywki, a nie lubicie mieć włosów zaczesanych do tyłu, można powyciągać trochę luźnych pasm przy twarzy. Tutaj jest już całkowita dowolność. Ważne jest to, żeby te pasma przy twarzy nie były za długie, no bo wtedy nie będą wyglądały jakby ładnie, mogą wyglądać za ciężko. Dobrze, żeby one były takie trochę krótsze, takie naprawdę coś, jakiś baby hair, jakaś odrośnięta grzywka, coś tego typu. Tutaj tak jak w pierwszej fryzurze i w drugiej zresztą też, wyciągamy sobie pasma do góry, to jest standardowy myk przy fryzurach wyjściowych. Możecie sobie spryskać już teraz te włosy lakierem, po to, żeby zachowały właśnie tą objętość, szczególnie jeśli są proste, bo proste włosy bardziej lubią opadać, nie są tak podatne jak włosy kręcone czy falowane. Dobra, związujemy znowu całą resztę włosów w kucyka. Tak jak mówiłam, ta fryzura będzie bardzo podobna do fryzury numer 1, troszeczkę inaczej te włosy tylko upniemy i zobaczycie, że efekt końcowy będzie dosyć inny, nie będzie taki messy, będzie bardziej gładki. Znowu zaplatamy naszego kucyka w warkocz. Tym razem nie będziemy go rozciągać, zostawimy go takiego, jakim jest. Dobra, mamy warkocz, związujemy go na końcówkach gumką. I teraz kierujemy go w stronę jednego ucha i w tej pozycji przypinamy wsówkami, nie nad samym uchem, kilka centymetrów za, żeby też ta fryzura nie szła nam za wysoko. Te wsówki wpinamy oczywiście jak zawsze od spodu, tak żeby nie były widoczne. Co ważne, zaopatrzcie się w wsówki, które są zbliżone do koloru Waszych włosów, dzięki temu będą jeszcze mniej widoczne, nawet jeśli gdzieś tam Wam coś wyjdzie i się pokaże. Dobra, teraz zakręcamy warkoczem w drugą stronę, w kierunku drugiego ucha i mniej więcej na tej samej wysokości, co po drugiej stronie głowy składamy go, podwijamy końcówki pod spód i znowu upinamy wsówkami. W ten sam sposób, co z drugiej strony głowy. No i teraz zwijamy końcówki, tak żeby dopasować je ładnie do tego upięcia. Zobaczcie sobie, jak Wam będzie najlepiej. Ja zawijam je lekko pod spód, no i oczywiście też upinam wsówkami, tak żeby dopełnić całości naszego upięcia. To upięcie jest takie raczej gładkie, możemy więc użyć troszkę nabłyszczacza, żeby ładnie włosy się błyszczały i gotowe.